No dobrze, Kamilu, dzień dobry. Cześć, piąteczka. Piąteczka. W moich skromnych progach. No właśnie, nowe miejsce i no niebanalny temat. Tego jeszcze nie było na polskim YouTube, mi się wydaje. Co będziemy robić? Ale cieszysz się? No ja się strasznie jaram. To jest temat, który już czeka od kilku tygodni. I się nie mogę go doczekać. Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie stanowisko pomiarowo-badawcze, więc dzisiaj zbieramy naszą barę. Ty jesteś dzisiaj, jak to powiedzieć? Operator kamery, reporter, dokumentalista. Natrętny gość, który wszędzie będzie ci wpychał telefon. No to jest pierwszy odcinek w ogóle z tobą, nie ze strojenia. Czyli wychodzi na to, że nie zajmujesz się tylko i wyłącznie strojeniem wozów. Nie, no moim konikiem też są silniki, które uwielbiam robić, składać i modyfikować, także... A to konkretnie jest wóz nie klienta, tylko twój. Mój, tak. W sensie wóz, to jest silnik. Motor, wiesz co, motor mam już tak naprawdę od niecałego roku, a polowałem na ten silnik 3 lata. No właśnie, co to za jednostka, że 3 lata polowałeś? Kurczę, wiesz, ten silnik można kupić bezpośrednio albo z Australii, albo tylko i wyłącznie. Nam się udało go kupić przepraszam, to jest silnik, który występuje tylko i wyłącznie na rynku australijskim. Jest to silnik z Forda Falcona. Znaczy nie tak zwana, to jest barra po prostu. Taki to barra? Jest, tak. Słyszałem już kiedyś o tym silniku. 4 litry w rzędzie, 4 no litry właśnie. w rzędzie. Wyobraź sobie, że to jest nie robisz strokera, nie wiem, nie zwiększasz pojemności, a i tak jesteś dużym oversize'em od JZ, więc... No właśnie, bo to tak jest oceniany ten silnik, że to jest godny następca JZ, 2 JZ. Tak, moim skromnym zdaniem chyba jest, ale jeszcze chyba trochę czasu musi upłynąć, żeby stał się bardziej popularny, choć już chyba kilka projektów w Polsce może nie, ale w Europie już gdzieś tam się wyłania, także to tylko kwestia czasu moim zdaniem, z racji tego, że te motory są stosunkowo świeże, bo tutaj poproszę Cię na chwilę, zobacz, on jest, tutaj masz datę produkcji, poczekaj, 2008 rok. Tak. Już to widziałem wcześniej. To świeżynka. No mam nadzieję, że nic teraz nie rozpocznie. 2 JZ-y w jakich latach były produkowane? Końcówka lat 99-2000 tak. Można powiedzieć, że w zaokrągleniu 10 lat młodszy. Tak. To chyba sporo. Liczę na to, że w środku nie będzie wyglądał tak jak większość JZ-ów, które przychodzą już teraz w takim stanie, że... No ale mimo wszystko i też ludzie z tego robią moce i no chyba nie ma innej alternatywy na chwilę obecną, dlatego stwierdziliśmy, że JZ-ów już przerobiliśmy tyle, że trzeba zrobić coś nowego. Coś innego, tak. Dobra, to może na początek jakieś suche dane, bo pewnie nie wszyscy będą wiedzieć, co to jest barra. Jaka jest pojemność? Czy to jest doładowany silnik? Ten akurat jest wolnosącym silnikiem. A były wersje doładowane? Tak, tylko one są dwukrotnie droższe od tego motoru, dlatego no ja akurat pokusiłem się o kupno tego wolnosącego z prostej przyczyny, był po prostu tańszy. No to mogę Cię zapytać o to, jakie to są wartości? Ja Ci powiem ceny, jakie są ceny w dolarze australijskim, bo tak mniej więcej. To taki motor mniej więcej plus minus od 700 do 1000 dolarów, plus minus. Mówimy o wolnosącym, natomiast już silnik turbo doładowany, bo tam masz, znaczy wiesz, to jest kilka modeli, ja też trochę się uczę tej materii dopiero. To jest wolnossak, mamy jeszcze Green Topa, czyli z takim zieloną obudową, on chyba występował fabrycznie, w ogóle był napędzany instalacją LPG, tak to wychodziło. Coś dla mnie. I Red Top, no to miałeś, jest tu silnik fabrycznie uturbiony, tylko też z różnic nie powiem Ci jaka korba, jaki tłok, nie rozbieram tego, nie mam jeszcze takiej wiedzy na ten temat, natomiast wracając do tematu kosztów, jest on chyba 2 lub 3-krotnie droższy, czyli tam już jest temat bliski 7-8 tysięcy baksów. Ty i tak chcesz mocno przerobić ten silnik, więc pewnie seryjne bebechy od turbo doładowanej bary by Cię nie interesowały. No nie, raczej nie. Poza tym wiesz co, to później przejdziemy nawet na temat cen części do tego silnika. Tutaj oczywiście problemem jest tylko jakby odległość, ale jeżeli chodzi o kwoty, to naprawdę, no nie wiem, wałki czy tłoki, korby, to tak powiem Ci szczerze, bardzo zbliżone ceny, jakbyśmy mieli robić mocnego JZ-a po prostu, tak? Okej. No i przy okazji jest szansa porównać sobie bebechy tego silnika do JZ-a, tak? Oraz do Twoich części, które chcesz założyć. No dzisiaj na przykład będzie ciekawostką taką, że wiesz, wymiemy sobie na przykład sterylną sprężynę, steryjny wałek. Mamy akurat pierwszy jakiś element puzli, które dotarły, no to mamy wałki, sprężyny, talerzyki. No i turbosprężarkę, którą pokażemy później, natomiast co do reszty jeszcze czekam na części, więc to będzie, projekt będzie się napędzał. No to jeszcze zapytam Cię, do czego będziesz to wsadzał, no bo masz tylko silnik. To znaczy nie, mam też auto, to będzie trochę na podstawie inspiracji Adama LZ ze Stanów, który zrobił już takiego swapa w Fordzie Mustangu z 2016 roku. O, to Fordowski... Forda, więc no właśnie. Nie będzie żadnego szczurzenia. Tylko... Ale czekaj, z drugiej strony też ciekawostka, to jest Ford to amerykańska marka, co nie? Tak.
Tak. A ten silnik nie występował w Stanach. To jest konstrukcja i jakby projekt, wykonanie, wszystko powstało w Australii generalnie, tak? To jest ich, że tak powiem, jakiś tam rodzimy Czyli zachowasz, że tak powiem, markę, ale będzie to z innego rynku. Tak. Okej. Dokładnie. A tak z ciekawości, co udało mu się wykrzesać? Adamowi? Co tam chyba z tego co stanęło na 900 koniach, z tego co pamiętam. Też były tam chyba dwie skrzynie biegów, też w automatach, a w końcu skończył chyba na jakiejś sekwencji, ale to już później nie śledziłem projektu. Lecimy? Tak, jedziemy z tematem. Ja tu już oczywiście, wiesz, odkręciłem sobie parę śrubek w tak zwanym międzyczasie. Więc tylko sobie jeszcze odkręciłem. Jak długo w ogóle czekałeś na przesyłkę? O właśnie, bo nie rozmawialiśmy o tym. No. W ogóle to, bo pytałeś skąd tak naprawdę, nie? No to nie z Australii, tylko udało mi się ze Szwecji. Czekaj, nie ten klucz wziąłem. O, to nietypowo, ale oni pewnie z Australii. No ja ze Szwecji mi to chyba tutaj jakby ganęliśmy temat transportu w jakieś takie chyba niecały miesiąc czy półtora, coś takiego, nie? Natomiast z Australii nie mam doświadczenia jeszcze co do transportu tego, ale myślę, że to tak z dobre pół roku podejrzewam, by trwało mniej więcej. Jaki jest w ogóle kurs za dolara australijskiego, kojarzysz? O kurde, zagiąłeś mnie teraz, nie pan? Pewnie podobnie jak amerykański. Nie, chyba trochę tańszy jest. Tylko tam z tym transportem to nie wiadomo jakie to są ceny w tym momencie. No dobra, mamy już to. Czekaj, tu sobie jeszcze wyjmiemy tylko dwie. W ogóle sprawia wrażenie bardzo dużego. Musisz tutaj zobaczyć, dwie zmienne fazy, bo tak jak na przykład w JZ masz tutaj dwa kółka regulowane, które sobie czy VVTi, czy bez na przykład i sobie regulujesz tu, no tak tutaj masz, zobacz, też już rozkręciłem wcześniej, bo akurat pokrywkę sobie sprawdzałem. Tu masz takiego VVTi powiedzmy, to jest ich taka, znaczy to jest zmienna faza fordowska. Tak, fordowska, tak? No i dobra. Będziemy mogli zdjąć sobie tą górę. Teraz uważaj. Fik. Mamy to. Już uszczeleczkę. Ale on jest długi. Strasznie, no. JZ chyba jest trochę krótszy, co? No tak, i to dużo. No i tak, pierwsze co ci się nasuwa, jakie masz pytania? No bo tak, zobacz, jest to rozwiązane zupełnie inaczej. No właśnie, bo dziwne jest. Dziwne jest. Mamy tutaj, zobacz, łoża wałków są zrobione w ten sposób, że masz tutaj wzmocnienia, tak naprawdę. Wszystko jest, jakby wszystkie mechanizmy typu sprężynki, typu lifterki, wszystko jest jakby odkryte generalnie. Czy lepiej? Nie wiem, ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć. Wygląda solidnie. Pancernie wygląda, no. Tak, także no jedyne co mi się rzuca w oczy to zobacz, strasznie małe sprężyny zaworowe, tak? To tak na pierwszy rzut oka generalnie. Jak na taki duży motor to jestem bardzo zdziwiony, że to jest takie małe. Ty będziesz zmieniał sprężyny, prawda? Tak, później chociaż wiesz co, mogę ci już pokazać. Mniej więcej, plus minus, tak na żywca. Jak to wygląda. Ale później sobie otworzymy jedną i zobaczysz. Czekaj, może się uda ją przyłożyć do tego. Żeby było coś więcej widać. No nie wiem, musisz sobie spróbować. Może być ciężko. Ale pokaż. Wydaje mi się, że jest trochę wyższa i na pewno grubsze zwoje są, tak. Na razie będzie to ciężko porównać, później to sobie porównamy. No dobra, to już tylko zaczynamy. Muszę tu poprosić Mateusza, żeby mi pomógł z kołem pasowym. Czyli tak, zdejmiemy sobie najpierw koło pasowe, potem sobie zdejmiemy miskę i potem sobie zdejmiemy całą budowę rozrządu, tak żeby zobaczyć sobie, też nie będziemy tak zwanego partyzanta rozbierać rozrządu, tylko widzisz, tutaj mamy znak, to jest dolny, więc ustawimy sobie go na dole, a wtedy dwa znaki na łańcuchów, czyli tutaj mamy wydechowy i ssący, powinny się pokrywać mniej więcej w tych miejscach, wtedy bezpiecznie sobie zdejmiemy cały rozrząd, także dobra. od tego zaczniemy, dobra? Michał, zobacz, tutaj mamy podpory wału, które już są połączone razem z miską. A faktycznie. To też jakby sprawia, że wiesz, cała konstrukcja jest bardziej sztywna i stabilna po prostu, także... No i zobacz, jaka też jest potężna micha tutaj. W tym miejscu masz smok, bo to jest tylnia miska, co akurat w naszym przypadku jest dobre, bo... Wygląda jak silnik z czołgu, poważnie. Trochę tak. Trochę tak. Chyba zejdzie z wami. Myślałem, że nie będziemy ich przekonany, żeby to wciągnąć. Uważajcie na bagnet, bo wystaje. Jest tak, wpadł do tego. Ja już bardzo nie ucierpiał przy transporcie. Z tego co widać. Kręcimy mu teraz łapy na szybko. O, już nie trzeba, wiesz? To była jakaś taka... Pierwszy raz w życiu rozbieram taką jednostkę, to wiesz. To wygląda porządnie na gazecie. Pewnie. Dobra, tu mam dyszkę.
Lecisz ty, czy? Dobra, to ja może poczekam, popatrzę. Ty chcesz teraz spróbować, Michał? A to za proste. Za proste, nie pobrudzę się. Tłok na przykład. A ty swoją drogą coś kiedyś robiłeś? Coś dodawałeś? Nie. Przy silniku nie. Olej to tak, ale... To okazja. Dobra, to ja to może tutaj z boku wezmę. Ich jest tutaj całkiem sporo. Ale takie... Musi być to malutkie. Ostatnio sprzedaliśmy LS-a, to tam... No to nie, LS-a nie, w LS-ie jest... Ale rzeczy są troszeczkę większe. Takie co... Tutaj nie wiem, dobra. Mamy zimno. Dobra, przytrzymać tutaj tył. Tutaj delikatnie, dobra? No dobra. Dobra. Poproszę. Ej, no nie jest jakoś tak tragicznie brudno w środku, popatrz. Spoko. No wiadomo. Częściach, no. Ale pompa, zobacz, miodek ładnie wygląda, pięknie. Zaraz zdejmiemy smoka, zobaczymy. No chyba nie wygląda. Jak to oceniasz? Nie wygląda jak jakiś zarżnięty sprzęt, wiesz. A masz jakąś informację, ale ten wóz miał przebiegu? Nie, co to absolutnie. Ale zobacz, widać po kolorze na przykład korb, pompy, wiesz, i często musiał być zmieniany olej i taki kolor też świadczy o tym, że tego przebiegu nie ma jakoś strasznie dużo. Nawet ładnie pachnie. Tak? Nie jest tak źle. Czekaj, zobaczymy najważniejszą rzecz. Czy są tu natryski na przykład na ten kotłoka? Bo to mnie ciekawi. Tutaj z tej strony ich nie ma. Miałem taką latareczkę. On nie ma? Z tej strony. No tu też nie ma. I tu się pojawia teraz pytanie, Czy jest potrzeba zakładania? Czy wersja na przykład turbo ma natryski, nie? Zaraz zobaczymy jeszcze, bo tego też nie wiem tak naprawdę, więc... Trzeba sobie puścić powagowanych, oni omawiali ten silnik. Podejrzewam, Masz rację, no. podejrzewam, że tam mówili o tym, czy były, czy nie. Masz smoka teraz? Nie, wiesz co, w sumie smok możemy ściągnąć, a zdejmiemy sobie obudowę rozrządu, to jeszcze za chwilę i zobaczymy. Tu jest chyba jakaś ósemeczka. Jezu, jak to dziwnie podchodzi. Dziwne śrubki, klucz, nie co wiem, nie? jak. Czujesz podniecenie? Troszkę. To weź tu masz chyba co, 13 pewnie. Dobra, to co, wiemy, że dzisiaj tłoka jednego, tak? Może być. Okej. To będziesz nagrywał? A nie? Albo musisz mi mówić, co ja mam robić. Spoko. Proste jest. Nie zepsujesz, bo rozbierasz. Dobrze. Dobrze, że nie będę budował. Wiesz co, byśmy sobie tylko te śrubki oznaczyli od tego, gdzie rzuci od smoka, że to jest od tego. Podeślę ci później materiał, to będziesz wiedział, jak to dobrze, złożyć. to akurat duży plus, że jesteś, bo będzie można to sobie, przepraszam, odtworzyć i zobaczyć. Na razie ja położę tutaj. Nie, szukam się żywotki. Coś ci się rzuca w oczy teraz, jak go tak widzisz? To znaczy tak. Zwraca twoją uwagę? Zaciekawiło mnie strasznie właśnie tak, nie jestem doinformowany a propos tych natrysków na zewnątrz. To mnie strasznie zdziwiło, że tego nie ma. I pytanie, czy tamten silnik turbo to posiada? Co mogę powiedzieć? No na pewno zobacz. Bardzo duże rozbudowane podpory wału. My oczywiście połączymy później takim specjalnym grid plate'em, czyli na górze tutaj będziesz miał taki plate gdzieś takiej grubości, który będzie łączył ze sobą wszystkie podpory wału, żeby usztywnić to, bo to widziałem, że najczęstsza modyfikacja dołu tego silnika. Na pewno tutaj w każdych projektach wszyscy albo upgrade'ują te pompy, albo wymieniają na mocniejsze. Powiem ci później dlaczego, bo już nawet w tym silniku znalazłem malutki fuck up, mimo małego przebiegu. Widać, że jednak szywka od wałka jest uszkodzona, ale w sposób taki, no po prostu zużyta tak jakby z, nie wiem, z kiepskiego smarowania, Czyli za niskie ciśnienie tak mi się wydaje, wiesz, bo okay. Smarowanie tej góry jest w taki też specyficzny sposób rozwiązane, o czym ci później powiem, jak obrócimy silnik, zobaczysz, tak? Także, no co, na razie chyba tyle, no kręcimy dalej, zobaczymy po prostu jak to wygląda i... Co, obracacie go z powrotem? Tak. Szczęście jest mafii, który... Jeszcze zaraz sobie przesuniemy całym wałem, zobacz. No jest, zużyta. Zużyta, był zniszczona wręcz. No taka, zobacz. Tutaj z czego to mówisz, że wynika? Wiesz co, bo patrz. Według mnie jedyne smarowanie tego wałka, tutaj mamy hydropopychacz, no nie? I tutaj jest taki otworek, który podejrzewam nadmiar tego oleju tryska na górę. No i to jest jedyne smarowanie tej krzywki. Oczywiście też tutaj na pewno podejrzewam, wiesz, w łożu też jest kanał olejowy, bo to by się po prostu zatarło. No ale patrząc tak z prostej, zobacz, moim zdaniem wygląda to w ten sposób, że przykładowo tutaj było małe smarowanie i ta krzywka po prostu się przytarła, tak? No innej na to opcji Czyli nie ma. bardziej wydajna pompa spowoduje, że tu więcej oleju Tak mi się wydaje. Poza tym też oglądałem kilka filmików z rozbierania tego silnika w Australii i tam oni nazywają te projekty
że to są silniki za 200 baksów i robią sobie z tego bekę i robią z tego tam, nie wiem, 800 koni przykładowo. Ale widziałem kilka rzeczywiście modeli jeszcze bardziej dojechanych pod tym kątem, że na przykład, no bo ten nie jest, bo tylko jakby w jednym miejscu jest coś takiego. Ale widziałem całe wałki, które były w ten sposób zużyte. Może to jest jakaś wada tych silników. Czego, nie wiem, to jakaś taka po prostu, wiesz, luźna teoria. Ale w tym wypadku wałki i tak będą inne, tak? Tak, mamy nowe, zaraz. To nie jest żadna, Obejrzymy, porównamy sobie. żadna szkoda tutaj. No dobra. Czekaj, jeszcze chciałem zobaczyć. Tu mamy kluczki. To nie jest 16. Co? Świecę będziesz wykręcał? Tak, ale nie jest na 16. Chyba 14, zaraz zobaczymy, co to jest za świeca. Jednak 16 to. 16. Tak. Wiedzecie jaka jest? 16. Prawilnie. Także świece, które używamy najczęściej BKR 7EX do turbo pojebanych silników, nie pasować. Idealnie. Tak. A gwint jest ten sam? Teraz zobaczymy, ale raczej chyba tak. Nie sądzę, że coś nam się... O, kurczę, trochę porwie w środku. No, zobaczymy. Tak. O, nawet... Jakaś ruda. No właśnie, patrz, nawet BKR. Ktoś już chyba zadbał o ten silnik odpowiednio. Widać, że zadbany. Olej Nie, przynajmniej śmiesznie, często bo- musiał być A wymieniany. nie, chodzi mi o to, że zobacz, ten model, o którym ci powiedziałem. Ale w ogóle Czyli, że już ktoś pierwszy raz wymienił to na kręcą tego. świecę. Tak, Może ktoś chciał turbo robić. no może. Czekaj jeszcze chwilkę. Ale nie, to jest jakaś zamieniona świeca. Może my już robiliśmy jakieś tuby? No to ja już nie pamiętam. Jak to jest? Poczekaj, możliwe. Wiesz co, chyba tam ta świeca się jednak różniła czymś i No właśnie. próbowaliśmy wkręcić na... Ja nie pamiętam, rok czasu Tą irydową po prostu, wiesz? Rok czasu stał ten silnik, my zrobiliśmy tylko pierwszą taką próbę, wiesz, zdjęcie tej pokrywy. A może wyjmowaliśmy świecę? O tak, nie, pomyłka. To Pomyłka. jest champion, sorry. Czyli to była twoja świeca. Tak, to była moja, więc już robiłem próby wcześniej. O, widzisz? Było troszeczkę inny żarnik, ale będzie dobrze. W ogóle jaka przerwa. Strasznie dużo. Champion. No tak, bo to Ford, kurde. No i co? Jak ci się to podoba? No, wygląda masz- obiecująco już. Jeszcze nie możesz do tłoka chyba doczekać, nie? Jakiej wielkości? Nie, już myślę, żeby do zetki wsadzić, wiesz? Tak? To by było coś. A swoją drogą ciekawe, czy to potem by się w ogóle maska zamknęła, bo przecież to jest tak... No nie zmierzymy, to duży, jest takie duży wysokie jest przecież, kurde. Zwłaszcza, że zetka to jest V6, więc jest pewnie sporo No krótsze. właśnie. Też jestem ciekawy, ale takiego performance'u jeszcze chyba nie było, co? No nie, ale bez chyba cięcia grodzi by się nie obeszło. Okej. To nie Jak dla tam mnie. twoje turbo? Które turbo? No w Fredce. W Zetce? No. Ja mam kompresor, Ty proszę masz pana. kompresor, przepraszam. A czy prawie turbo? To Prawie taki turbo. turbo na pasku. Okej. Tak, Spokojnie, Kamil. złota. Nie denerwuj się. Zestresowany jesteś. Ja się cały trzęsie. Jeszcze tu zostawię. Ale to tak jest, jak była strojona moja zetka, to powiem ci to trochę inaczej, jak nagrywać po prostu wóz klienta kupcie, tak? No i widzisz? To twój silnik. A to czekajcie, jeszcze jest inaczej. Zaraz dojdziemy, to są jakieś... Kurde, jaki długi ślizg. Długi, no ale rozum to jest prostacki. Dwa ślizgi tak naprawdę napinaczy to wszystko. Tutaj masz trigger zapłonowy. Co robi trigger? Wytłumacz. To ci pokazuje miejsce, znaczy przede wszystkim pokazuje prędkość obrotową wału. No i jakby sygnalizuje ci miejsce, w którym jest martwy punkt, tak? W tym przypadku tutaj. Oczywiście jest to synchronizowane z czujnikami, które są tutaj na wałku jeszcze. Bo tutaj masz jeszcze czujnik położenia wału i wałka, tak? Przepraszam, dwóch wałków i wału na dole, tak? No bo tutaj masz dwie zmienne fazy jeszcze. Okej. Czyli jakby komputer musi widzieć pozycję wałka i dzięki temu możesz sobie płynnie regulować fazy tutaj w sposób elektroniczny, czyli no, możesz sobie po prostu modelować przebieg momentu, możesz, nie wiem, otwierać wcześniej, zamykać, przesuwać, no robić wszystko tak naprawdę z tym wałkiem, tak? Także w taki najprostszy sposób tłumaczę, Okej. po prostu. Jak w ogóle oceniasz to rozwiązanie techniczne? No kurczę, wiesz, tak patrząc na to tak jak trochę jak JZ, tylko że na łańcuchu tak naprawdę, no nie? Tylko wiadomo, że z tej strony mamy całą jakby zasłoniętą tą budową, to wszystko sobie pływa w oleju tak naprawdę. No i tutaj jeszcze... Jak w Zetce trochę. Tak, Zetka chciałem też też tak. powiedzieć, że takimi modami podstawowymi z tego co czytałem jest ten łańcuch, który podobno wymienia się na mocniejszy, który mamy już zamówiony. Nie wiem, czy on się jeszcze różni, bo do nas nie dotarł. Wymienia się ten napinacz na mocniejszy. Być może ten z wolnossaka, choć wygląda bardzo solidnie. Dałby radę, tego nie wiem. No i podobno
To, no i oczywiście pompa oleju, tak? No to masz ją tutaj w tym momencie na wierzchu, także no nic nie widać w niej jakby na razie, żeby coś było z nią nie tak. Otworzymy ją w środku i zobaczymy, pokażemy jak to wygląda. No i co, kręcimy dalej, tak? Ale tak jest potężne wejście wody, ja pierdzielę. No, duża średnica. Zobacz, tam jeszcze. O kurde, masakra. Nie wiem. Ciekawe. Czekaj, muszę jeszcze raz tu policzyć, ja się nie pomyliłam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 35 i z brakującym 36, czyli 36 minus 1. Okej. Taki mamy zapłon na dole. Czyli nie 35, tylko 36. Znaczy, wiesz co, no to możemy to w najprostszy sposób jakby praktycznie każdym standalonem opędzić, jeżeli chodzi o dół. Natomiast co do EcoMastera mogę Ci powiedzieć, na pewno będziemy mieli problem i tutaj nie wiem, jaki będzie jeszcze komputer sterujący. No właśnie. Bo nie mamy triggerów do tych wałków. EcoMaster tego jeszcze nie obsługuje, więc oczywiście są metody na to, że możesz to oszukać i powiedzmy sobie tutaj zrobić w jakiś inny sposób swoje dekodery wałka, ale no musimy to mieć to w zupełnym oryginale, więc zobaczymy jeszcze na jaki komputer padnie i na czym to będziemy robić. A są jakieś inne komputery, które to obsługują? Najczęstszym kompem, na którym są strojone te sprzęty, no to jest Haltex, czyli to jest też australijski sprzęt. Może to być też Link, ale bardzo mało projektów na Linku widziałem, czy na przykład i na Moteku też kilka widziałem sprzętów, które były ogarnięte, no ale Motek to już taka górna półka, jeżeli chodzi o hajs. Czyli większa kasa. Tak. Dobrze, czyli niedobrze. Wiesz co, chcemy nim zakręcić tak no, chyba kilka razy z tego co wiem z doświadczenia, żeby ustawić sobie to na znakach, ale tylko pro forma, bo chcę zobaczyć po prostu jak wychodzą znaki, jak to wygląda po prostu, tak? Także nie posługujemy się na razie chwilę obecną żadną serwisówką, bo to jest na tyle proste, że jest niepotrzebne. No myślę, że nie. Czerpię z doświadczenia. Tak. Bo tak, tutaj mamy na górze. Jeszcze kawałek. Tu może jeden, drugi, widzisz? Kamilu, zagwozdka. No tak. Teoria się nie sprawdziła. Myśmy kręcić, aż wstawimy. Silnik stał kupę czasu, tak naprawdę. Powinien się normalnie kręcić. No, w pewnej... No zobacz, tak jakby w tym momencie się blokuje, więc nie wiem. Mam na to teorię, czy się wypompowały szklanki i jest w jakimś miejscu podparty, ale to tak trochę nielogiczne. Zaraz dojdziemy do tego, nie wiem, zobaczymy. To co, ściągamy rozrząd tak o? Tak, wiesz co, bo tak naprawdę nie mamy na to jakieś tam recepty czy pomysłu z tego tytułu, że nie kręciliśmy tym motorem wcześniej, być może jest coś z nim nie tak, bo robi pół cyklu i staje, może któryś lister stoi na dębowo, tego nie wiem, no po prostu zobaczymy. Także... No, napinacz już ściągnięty. Także zdejmiemy to po prostu, nie będziemy ustawiać tego na znakach, tylko rozbieramy normalnie jak leci po prostu. Bo już jestem ciekawy co w tym momencie dlaczego jest nie tak. się zblokował. No. I tak będzie, wiesz, cały motor remontowany, więc nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia, co tu się wydarzyło. To wszystko wygląda naprawdę normalnie, także co, kręcimy. Dobra, tu sobie kręcisz to, tak? Dostajemy ślisk. Dobra, to już tak na górę. Strzelić do góry, na tych seryjnych sprężynach. A ty co podejrzewasz? A ty co podejrzewasz? Że coś jest w tłoku. Dobra, to bym proponował sobie układać jakoś tak. Wiesz co, ja sobie znalazłem. Czujesz to? Teraz śmierdzi śledziem. Zapaloną śrubką. A kojarzysz jakiś drugi silnik, który miałby taką konstrukcję tu? Nie, szczerze nie miałem do czynienia jeszcze z takim... Ale to może jakiś patent Forda, wiesz, ciężko powiedzieć tak naprawdę, ciężko się do tego odnieść, ale aczkolwiek nie jest chyba takie złe rozwiązanie według mnie, no. Powinno być... Zresztą, kurczę, wiesz co, wydaje mi się, że patrząc na te projekty, które oglądałem, no to się tam wzoruje w jakiś sposób, no to nikt tutaj tego nie wymieniał, to po prostu zostawało w takiej formie. Oprócz oczywiście wałków, sprężynek i całej tej reszty, ale chodzi mi o mocowanie i o łoża te całe, które są tutaj użyte, także myślę, że to będzie ok, no. Dobra, jeszcze parę śrubek. Teraz tu mamy. Spójrz, tu wygląda wszystko dobrze. Czekaj, Dobrze mi się wydaje, że ten wałek jest taki jakiś gruby, co nie? tak. Teraz sobie zmierzymy właśnie, jak to konstrukcyjnie jest z tamtym Crawfordem, który leży już na półce i czeka. Jakiś trochę syfu wleciało. Trzeba podwalić troszeczkę, co? Delikatnie. Ten śrub chyba, nie? A tu nie trzyma? Śruba jeszcze jedna jest, no? Tu masz kolejną śrubkę. Ach, ten Karol, dobrze, że jest. Nie poszło. Już. Coraz bliżej. Górę Około poświemu. to masz teraz. A, tu nic nie krąży, zajebiście. Olej z kangura. Dobra. No to masz już gotowy.
No to masz takie listerki, które sobie... Czekaj, czy to jest jakieś zabezpieczenie, czy to wychodzi razem? Wydaje mi się, że to pod tą blaszką coś jest. No tu masz To chyba jest zapięte blaszką, widzisz? Stoczko. Nic, później sobie sprawdzimy, bo po prostu... No zostawiamy tą klawiaturę na razie, czy No tak, to to wyjąć, nie, niech to tak sobie będzie na razie. położymy to razem z głowicą? Ja nie? będę mógł włożyć, dobra, przed. Jezu, jak to prosto wygląda wszystko. Dobra, to odkręcamy szafę, nie? Tak, trzeba znaleźć taki jebutny klucz. Na co teraz kolej? Na głowicę. Głowicę, czyli ściągamy głowicę, ale tak? chyba coś jest w silniku. Tak się wydaje. No. O, Kamil, będziesz musiał wyciągnąć ten czujnik. Mówiłem przed chwilą właśnie, że... Aha, no tak. Dobra, ósemeczka. Jak myślisz? Odstawiamy? Robimy jakieś te zakłady? Ja myślę, że Daniel wrzucił nakrętkę. Tak. Na pewno. Ale jak one tak jak czujesz? Mocno jakoś bardzo Wiesz co, zakręcone? niektóre są mocno przykręcone, a niektóre po prostu puszczają, nie? W zależności od tego, jak... No, teraz ten zapach jest taki wyrazisty. Intensywny bardzo. Otwieramy czapę. Ale nagar jakiś dziwny te. Weź to tak bokiem. Nie bój się. Zobacz, ten to w ogóle jest jakiś cały... Jakby przerdzewiało, Ale co to nic nie? nie ma, może tu coś wpadło. Nie. Czemu ci się nie chciało to kręcić? Zaraz zobaczymy, czy teraz będzie się ciągnąć. Zobacz jaki nagar. To przez ten nagar może. Zobacz, tu jest sklepany ten nagar, widzisz? Aha, tak, dobiją. Może rzeczywiście zobacz. Nie no, bez przesady. Nie, no ten nagar trzymał. A nie dziwi cię, że ten jest taki zardzewiały, a reszta nie? Tak jak wiesz, ktoś może... Ale nie jest rdzewiały, jeżeli chodzi o... Tutaj taką Gładź, zieloną, Zobacz ile zobacz. nagaru. O kurde, czekajcie. A nie, myślałem, Szczelka. że to Firering. O kurwa. Ty też. To zwykłą szczelę. Wow. No, bo się nie... Kamil, jaka jest, że tak powiem, werdykt, decyzja? Ty no. Co było powodem? Widziałeś chyba, ale wierzysz czy nie? No ja wierzę w to nawet... Kurwa. Widać, że to jest dotąd mieliśmy uklepane. tutaj uklepany nagar. Nie wiadomo skąd tak naprawdę. Nie wiem, też weźmy pod uwagę, że uszczelka w tym silniku, zobacz, ona jest bardzo cienka. Zaraz ją zmierzymy ile ma. I tak naprawdę wychodzi na to, że ten tłok praktycznie, wiesz, dochodząc do topa, to praktycznie ten nagar wbijał się w głowicę tak naprawdę, bo to widać, zobacz, spójrz. Tu w ogóle strasznie dużo syfu jest. Zaraz może ci przyświecę, poczekaj. Tutaj to w ogóle jakby jakaś woda się dostała, czy coś. Ktoś może zaglądał kiedyś do świecy. Tutaj no to... O, zobaczcie, A to nie jest ten jedyny gar, na którym swoją... Patrzcie, to jest ta półka, znaczy półka, no. To jest część komory spalania i to tutaj się ubijał ten nagar, tak? Dobrze mówię, bo ona była z tej strony, prawda? Tak. To tak pokażę. To też wiesz co? Widać, coś ci pokażę jeszcze, bo tutaj po zaworach było widać, zetnijmy sobie z tej strony podejść. Muszę ciągnąć bardzo olej, bo zobacz. Trzonki zaworowe są całe, widzisz? W takim potężnym nagarze, zobacz sobie, zajrzyj sobie do środka, nie wiem czy to widzisz. Widać. Praktycznie każdy, zobacz, widzisz? Więc on już po prostu jeździł sobie na takich, wiesz, podejrzewam uszczelniaczach, które już były praktycznie nie gumą, tylko wiesz, takim twardym... No, Twarde były, po już prostu środek plastikowe. kamień, nie? Także on już... A powiedz mi, a tutaj ta jedna świeca, co ty miałeś swoją założoną, to dlaczego? Bo brakowało świecy? To znaczy, wiesz co, ja robiłem, pamiętam chyba na początku tylko próbę, czy mi właśnie ta BKR... Czyli były wszystkie 7X, 6. Wszystkie 6, bo czy Nie, mi bo wejdzie. tak wiesz, ten jest jedyny zardzewiały, tak bym może wodę A nie, naleciał. w świecie ja tutaj jakby się w warsztacie demontowałem, więc jakby tutaj nic się nie dostało, ale widać, że jak zerkniemy do środka, to patrz, że tutaj stała woda dłuższy czas po prostu. Być może w transporcie, no ciężko powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o tuleje, No właśnie. weź przynieś odkurza, żebyśmy żebyśmy to tak wyciągnęli, będzie to lepiej widać. No to pierwsza wygląda tak trochę, ale nie, tuleja jest spoko, tylko że tutaj jest strasznie dużo gruzu jest w środku, nie? Aha. Zaraz sobie wezmę jeszcze, ciekawy jestem średnicy tłoka. Tutaj mamy podcięcie, a na przykład... No dobra, a to No. z takich technicznych rzeczy fajnych widzę, że tak. Góra jest zamknięta. No, blok jest po prostu pancernikiem. Pancerny, To no. naprawdę, tutaj duże kanały wodne. Odległość między... Też spora. Czy to jest spora, możemy no. robić sobie duże rozwierty, na przykład, wiesz, powiększać sobie, nie wiem, średnicę tłoka i nie będzie to jakimś problemem, że tutaj nam się coś będzie działo ze ściankami. Coś jeszcze tu jest, bo wiesz, ja to Wiesz co, amator no tutaj jestem. mam już tylko podcięcia pod zawór, nic specjalnego tak naprawdę, nie ma tu jakieś... Masz już swoje tłoki, które będziesz No zakładał? niestety nie, bo tak mogliśmy
moglibyśmy sobie coś porównać po prostu. Natomiast z tego, co się orientowałem, patrzyłem pod turbo, to tych wycięć praktycznie tutaj nie będzie. On będzie taki troszeczkę... Wiesz co, nie mam ich jeszcze w ręku, nie będę o tym mówił, także na razie może... Dobra. Będziemy dzisiaj pogadamy W kolejnym sobie odcinku. Oczywiście, to co mamy na stole, a tym się zajmiemy, jak to po prostu przyjdzie, nie? Okej. To co, weźmiesz? Wyciągniesz? Tak, oczywiście. 0,25. Spotkałeś się już kiedyś z taką sytuacją, żeby było aż tyle nagaru, żeby nie można było wrócić? No nie, powiem Ci szczerze, że jestem zszokowany. Także musiał ten silnik strasznie dużo chlać oleju wcześniej po prostu. Osadzało się to na głowicy. Widziałeś, że ta część tego całego syfu jakby zgromadziła się tutaj w tym miejscu i tak niefortunnie dotykała do tego tej niewybranej części komory spalania, która jest takim jakby elementem, który wchodzi tutaj w tą część. Biorąc pod uwagę, że mamy uszczelkę 0,25, no to jakaś w ogóle żyletka, no to wiesz, tego space'u tam... A jakie są zazwyczaj wartości, na przykład w JZ-cie? No to masz półtorówki, 1,6, 1,8, 2 mm na przykład. No tu jest 0,25. 0,25. Ja, to Znaczy, nic. do takich motorów turbo, no to taki 1,2 mm to jest taka najczęststsza po prostu, tak? Jeżeli chodzi o grubość. A tutaj masz 0,25, to jest nic po prostu. 1/4, tak. dosłownie. No dobrze, to na co? co teraz kolej? Wyciągamy tłoki. Wyjmę tłok. Tak, dam Ci rękawiczki. Dobra. Obracamy, tylko wiesz coś, na spokojnie odkręcimy sobie pompę, sobie tutaj zrobię jeszcze zdjęcie Okej. i obrócimy go i wtedy już zajmiemy się tłokami, dobra? Dobra. To tylko, Podejdzie? powinno, wiesz, tylko nie mam takiej... Głębokiej. Tak. Masz? Już nie mam uszczelki. Teraz sobie już nie mam... Tutaj nie ma tak, że jest za darmo wszystko, proszę bardzo. Muszę zapracować Jeszcze tutaj. do roboty. To musimy się zamienić funkcjami teraz. Okej, no dobra. To Matuś zaraz poda klucze. Tak, Dobra. teraz ja będę Jagoda. Dobrze. Uwaga, czekaj. Nagrywa cały czas. Biorę ten słynny telefon. Okej. Tylko go nie upuść. Tylko żeby powiesz mi później, że kiepsko kadruje albo coś. Wstań tam, masz takie kółko, poczekaj. Święta Jagoda. Dobra, przychodzimy. No, przychodzimy to, żeby to się nam... Trzeba spreparować warunki dla mnie, co nie? Oczywiście. Nie chciałbym, żeby Ci później wał zjechał na stopę, bo może tak się zdarzyć, czy nie? Okej. Nie, no w sumie. Nie sądzę, żeby wszystkie potwory puściły nawet bez śrub, ale wolę się zabezpieczyć chociaż trochę. To którą wybierasz? Którą Tą wybieram? Pan najbardziej zardzewiałą, czy... Weźmy to. To jest pierwszą. numer 1? To był numer 1, no. Zardzewiały. Dobra, Dobra. to spoko, już Ci Dobra, Czyste? dawaj sprzęt, no. Proszę bardzo. Spoko. Ależ to wygląda. To co, bierzemy się za No dobra, pierwszy, za pierwszą, no. Zobaczymy. Którą stronę się O, odkręca? tak jak teraz. Trzymamy się. Trzeba sił. Nie no, mam powera trochę, chłopak, kurde, widzę. Marlenka mnie zabije, jak się pobrudzę. I teraz tak, jak kręcisz śrubę, no nie, znaczy, przepraszam, nakrętki, No. to weźmiesz tą odwrotną częścią grzechotki, chociaż nie, to nie możemy zrobić. Nie pukniemy? Czymś damy Ci inną. Tu masz jedną. Teraz sobie weź to i tak sobie delikatnie to uderz tutaj w tą śrubę. Nie, tu A, w góry. tu, okej. No. Nie, bo się mocniej nawet, mocniej. Tak? A słyszysz takie kliknięcie, jeszcze z tej strony teraz weź. O, dobra. Dobra. No i mamy już rozpołowione, teraz to tak sobie poruszaj lekko. Jeszcze trochę musisz uderzyć lub będziemy się już podważyć. Dobra, Nie, tutaj to trzymam. siedzi, no. Mati, pomożesz mu? O, już poszło. Dobra, i pokaż jak paneweczka przy okazji. A, panewka została tu. Nie, no, nie, dobrze. Nie jest porysowana. Nie jest porysowana. O, dobre światło, dobrze widać. Dobra, to teraz tak, co? Powolutku byś tym zjechał jeszcze do dołu. Tam już sobie Tak, musisz, zepchnę? jeszcze, no drugą ręką już będziesz sobie tam... Co ty mi dajesz za zadanie? Pewnie, trzymaj. Wiecie co, on może ciężej wychodzić, bo on jest tam skorelowany lekko. To nagramy jeszcze jeden najwyżej. Tam tobie? No, a, nie możesz teraz. Teraz już nie mogę. Teraz już Dobra, zostałeś to operatorem do samego końca. Wyjmujesz tłoka do końca, okej. Dobra, Mati ci ogarnie. Z tą będę musiał pewnie niestety puknąć jakoś. Dobra, ja trafiłem na jakiś oporny egzemplarz. No ale to widzisz jak to wygląda, dlatego tak ciężko ci wyszło, zobacz, widzisz? Mocno ojej, ten to jest straszny, ktoś tu chyba nie dokręcił świecy albo coś kiedyś, albo nie wiem, zalał go wodą. Ale na szczęście... To co? Jeszcze jeden wykręcamy? No pewnie, Are you ready? no pewnie, podejście numer 2. Tak. Ja przytrzymam ci.
To chyba nawet trochę lżej, co? Albo już nabrałem wprawy. Może. No jest. Okej. Trochę mocniej nawet, no. O tak. Dobra, poszło. Teraz konkurencja nam się otworzy, nie? Zobacz. Nie no, oddział KMS-u we Wrocławiu. A ten idzie dużo łatwiej, no. No pójdzie normalnie. Dobra, jest, oficjalnie. Pierwszy mój tłok. Pokaż tłoka, ale odwrotnie weź go. No dobra. Rozebrałem barę w 1/6. Może porównamy JZ do bary. Właśnie mamy tutaj, tylko że porównujemy wolną ssaka, czyli z VVTi, GE, VVTi. Czekaj. Tak byśmy to sobie użyli mniej więcej, plus minus. Okej. Czekaj, troszeczkę. Dobrze jest? Równo jest? Tak? Tak, no Chyba, równo. no tak wiesz, no. To jest, rozumiem, do osi. Tutaj mamy VVTi 2JZ, GE, a tutaj mamy barę wolnossącą. Okej, Tutaj wyższy zobacz, jest. pokaż na topa, zobacz, widzisz? Jaka jest różnica. Zaraz to zmierzymy. Dobra. Spoko. A korbę? Jak oceniasz korbę? Wiesz co, no, Podobne, co nie? znaczy to na pewno troszeczkę. Znaczy na tej korbie tak patrząc szczerze, nie wiem jaka jest wytrzymałość tego tłoka, ale to tak no śmiem twierdzić, że może pod 600 koni byś zrobił. Może by to nie oddało, tak? Okej. Tutaj wiem, że w VTI były, ja nie robię takich projektów, nie robiłem, ale słyszałem, że takiego 400 koni to też podobno znosi, także Okej. jak na takiego wolnossaka to chyba nieźle, no. Wiem, że wiesz, oryginalne w turbo, tylko nie wiem też jaka jest różnica ich konstrukcyjna i o ile są większe, ale taką barę pod 8 pak możesz robić bez zakuwania generalnie, tak? Czyli na seryjnych bebechach. A jakaś, nie wiem, szerokość panewki? One się... Zaraz sobie przemierzę, wiesz, bo właśnie nie jestem przygotowany jeszcze do tego, ale to zaraz sobie sprawdzimy i ci powiem co i jak. No. Teraz sobie zmierzymy. Tu mamy to. Czyli zasadniczo porównanie dwóch wolnossaków, tak? Tak, ale to wiesz, no. Tylko z czystej ciekawości po prostu. Czytaliśmy na temat stopień sprężania. Jaki był w barze? W zależności od tego, czy to turbo, czy to nie turbo, To tak? chyba jest 10,5 z tego co... 10,3 chyba było maksymalnie. 9,7 do 10,3. No to tak dosyć wysoko, dlatego też kształt tego tłoka, zobacz, widzisz? Jest wypukły, zresztą no i też dlatego uszczelka, która jest tam użyta, widziałeś? Cieniutka. Cieniutka, stąd pewnie... Dobra, wyjmujemy, ale tak powiem ci szczerze, że... Chyba ten jest z barry, tak? Jest troszkę szerszy. Troszeczkę, no. Teraz zmierzymy. Czekaj, żeby to porównać, to mamy... Masz? Coś takiego. 20,2 mm, tak? Dokładnie. Tam tu. No jest to, ale to niewielka różnica. 19,05. Czyli milimetr różnicy zaledwie. To tak jak już się uparł, nie dołożysz. Nie założysz? Nie, śmieję się, wiesz. Przymierz. Niestety zamek jest z innej strony, ale to tylko w formie żartu. Okej. Wiadomo. A co daje większa, że tak powiem, szerokość Znaczy większa panewki? wytrzymałość, no bo tutaj największy strzał, wiesz, z momentu obrotowego, jak uderza ci korba, wiesz, o układ tłokowo-korbowy, no to jest, znaczy... Im szerzej, tym lepiej. Tak, no masz tutaj grubszy film olejowy, więcej jest w stanie to utrzymać po prostu i no, dłużej żyją te panewki, tak? No dla przykładu, jakbyśmy porównali do tego na przykład RB25 albo 26, no to nie pamiętam wymiarów, ale powiedzmy, mogę ci pokazać, tak zobrazować, tam są takie cienkie panewki, tak samo w Acerze przykładowo, tak? No kurde. Dlatego częściej tam się dochodzi do takich akcji serwisowych, że trzeba je wymieniać i mamy tam problemy z zacieraniem silników, a słyszałeś o Jodzecie na przykład, który się zatarł? No nie. No rzadko, tak? No zdarzają się bardzo jakieś tam sporadyczne. No jak ktoś się postarał pewnie, tak, co ale nie? trzeba się naprawdę postarać. Tutaj układ olejowy jest naprawdę mocno rozbudowany. Nie wiem jak jeszcze w tym silniku, rozbierzemy sobie dzisiaj jeszcze pompę z ciekawości, bo strasznie mnie ciekawi pompa oleju, jak tutaj wygląda. A co do korb, no to tutaj, wiesz co jeszcze możemy sobie... Coś jeszcze możemy zmierzyć? Średnicę tłoków możemy sobie... Tutaj mamy bary, tak w tym miejscu mniej więcej sobie złapiemy, bo tam jest skorodowany. 92. No tak, powiedzmy. Okej. Złapał. To była bara. Nie, czekaj. Tak. Aha, bo tu mamy drugi. Sorry, już jestem troszkę zakręcony. Tutaj mamy JJ-a. Coś takiego. 80 prawie 1. Znaczy wiesz, no tutaj w zależności od tego, w którym miejscu go sobie zmierzysz. Zobaczmy tutaj w topie.
więcej. To też tak jest z nagarem. Nie, to wiesz, Ciężko tak porównać. plus minus, no nie jest to jakiś tam... 80, prawie 6. Tak. Czyli ten jest trochę większej średnicy. Tak. No i tutaj masz dłuższe wykorbienie, dłuższa korba, stąd różnica w pojemności. Chyba więcej z korby jak z średnicy, co No, nie? tak. Ta różnica. Szczerze myślałem, że tłoki będą dużo Większej średnicy. Tak, a tutaj tak trochę się zdziwiłem szczerze, ale... Czy jak tłoki są małej średnicy, a jest większe wykorbienie, jest więcej niuta, tak? Wał, jeszcze wyjmujemy wał i rozbieramy pompę oleju. Tak naprawdę no chyba mamy już wszystko rozebrane dzisiaj, więc obejrzymy sobie, Co w tej pompie oleju możemy zobaczyć? Ja chcę tylko zobaczyć, jak ona wygląda, czy jakieś jest Jakaś stopień konstrukcja, zużycia, aha. tak, i po prostu zobacz, no możemy ją sobie otworzyć, zaraz to zrobić. Chodzi o to, że z tej strony sobie zobaczymy, jak wyglądają rotory. Tylko tutaj będziemy musieli się troszeczkę, wiesz, namęczyć z tymi śrubami, bo to trzeba kluczem udorowym podejść niestety do tego. Ale wygląda dobrze, no. Zresztą po panewkach też nie widzę tutaj jakichś... Ale masz zamiarem zmieniać? Wiesz co, albo kupimy całą jakąś aftermarketową, która będzie miała większą wydajność, ale też widziałem zestawy, które kupujesz ten plate tutaj i kupujesz wewnętrzny napęd, czyli te wszystkie rotory, które tam jakby wytwarzają ciśnienie i to powoduje, że ona robi Więcej ciśnienia większą wytwarza. wydajność po prostu, tak? Ciężko chodzą coś, co nie? Długostatny silnik, naprawdę. A o czym to świadczy? Znaczy wiesz co, moim zdaniem ten silnik bardzo długo stał po prostu, tak? Okej. Czuć, że to wiesz, tu już nie ma nawet żadnego filmu olejowego, w tym niczego, zobacz, to wszystko było suche tak naprawdę, więc... No ale co nie zmienia faktu, że zobacz, no jeżeli chodzi o wał, czy coś nie widzisz tutaj żadnych śladów korozji, czy No właśnie, chciałem zapytać, że sobie przyświecę, ale naprawdę... jak długo silnik może stać taki nieużywany? Bo ten wygląda całkiem dobrze, a... To wiesz co, to jest wszystko kwestia przechowywania tego, no, wiadomo, że wilgoć robi najgorszą krzywdę takiemu sprzętowi, no bo jeżeli tam się dostanie jakaś woda czy coś, no to tutaj, wiesz, w moim przypadku nie ma to większego znaczenia, aczkolwiek widzę, że cylindry są w idealnym stanie, bo nawet gdyby były lekko skorodowane i tak robię szlif, więc okej, to dla mnie był najważniejszy wał tak naprawdę, bo z blokiem liczyłem się, że mogłoby się coś wydarzyć, na szczęście wygląda to dobrze, także... A czemu wał jest, że tak powiem, najgorszym scenariuszem? Nie ma na no to bo wiesz, jakiegoś... no, ja nie chciałem, budując ten silnik, nie chciałem robić tutaj jakichś nadwymiarów typu pierwszy, drugi szlif, bo to zawsze osłabia konstrukcyjnie wał. Takie mocne sprzęty najlepiej jest robić po prostu na nominalnych rozmiarach, moim zdaniem, bo wtedy ta powłoka, która jest wzmacniana fabrycznie, zostaje, nie jest nietknięta, tutaj wystarczy tylko zrobić poler, ale już należy robota do szlifierzy, którzy będą to obrabiać po prostu, także... Poczekaj, ale gdzie to położysz? Wyjdź. Co z panewką uzorową na przykład? No masz to. No właśnie. No i co, nie mamy tu żadnych natrysków. No nie. A jest jakieś miejsce na natryski? Właśnie nie. Ciekawe, muszę sobie teraz właśnie poszukać, wiesz, w momencie jak to zostało rozwiązane w turbo, czy były natryski, czy nie, bardzo mnie to ciekawi po prostu. Ale tutaj nie ma takiej opcji. Bo na przykład w podobnych konstrukcjach Teoretycznie jest to kanał olejowy, spójrz. Idzie, prawda? no właśnie na przykład w M50 jest tak zrobione, że... Tylko z kolei tutaj nie ma żadnej powierzchni, żeby to się uszczelniło. Nie, później dlatego jakiś kran. na przykład w M50 jest tak zrobione, że tutaj masz zrobiony nawierst od tego kanału i masz taki malutki przytryskiwacz, który sobie psika na Denko. Tak. No dobra, to mamy rozebrany motor cały, tak? No tak, ale jeszcze została nam jedna rzecz. Porównać wałki. Chciałeś coś zrobić na No głowicy. dobra, to zrobimy sobie trochę tutaj miejsca. Tak jest. Jesteśmy otoczeni tym silnikiem dookoła. No, jest już go całkiem Tak. sporo. I sobie teraz tu zrobimy tutaj jakieś szafeczce małą próbę z tym. Dobra. Zbliżamy się powoli do końca. Tak, zamkniemy tylko do lampę tutaj. Mam tutaj ostatnią śrubkę. Też chcę zobaczyć, czy nie jest nic pozacierane, jak to wygląda i w ogóle. Będziesz miał taką jeszcze z JZ-a? No tak, zobacz, wygląda prawie jak z JZ-a. Ja nie wiem, jak wygląda z JZ-a. Kurczę, no nie mam. Dla ciebie to jest oczywista oczywistość. Sorry, że tak wszystko porównuję do JZ-a. Nie, to dobrze, no bo w sumie no chyba tak zatytułuję ten odcinek. Następca JZ-a, tak? No dobra, może tak być. Nie no, wygląda pięknie. Sekcja zwłok. No dobra, to powiedz mi, co ty tu widzisz, bo dla mnie to jest, Znaczy, wiesz, co, jakiś przede tryb. wszystkim zobacz, nie ma tutaj żadnych zużyć, jeżeli chodzi o... Jeżeli coś się dzieje z pompą,
to tutaj w tym plejcie. To musisz pod kątem masz tutaj eksploatacji. delikatne, zobacz, ślady, ale to naprawdę jest mikroskala. Nie wpływa to absolutnie na jakieś tam ciśnienie, czy budowanie ciśnienia. Jeżeli coś się dzieje, na przykład, nie wiem, coś wpada do silnika, coś się mieli, no to tutaj wszystko się, wiesz, przez smog dostaje do pompy, pompa też to wszystko przerabia. no tak. I tu się robi taka, wiesz, no sałat, no wiesz o co mi chodzi, no to tak No wiem o co chodzi. przemiksował to wszystko i wtedy tutaj masz rysy, ta płaszczyzna jest też wtedy nie w takiej formie jak teraz, tylko po prostu cała jakaś Słowem, taka żaden syf pomieszczona. tutaj się nie dostał. Nie, tu nic się nie stało z olejem w tym silniku, więc wygląda to dobrze. A Ciekawi jak mnie tylko wygląda ten kwestia cały jakiegoś upgrade? No właśnie, upgrade'u. Z tego co patrzyłem, to kupujemy te dwa dyski, które są prawdopodobnie też zrobione z innego materiału oraz być może ich konstrukcja jest zrobiona w taki sposób, że wytwarza więcej ciśnienia. To też się wymienia na mocniejsze, po to, żeby to po prostu pewnie przeżywało wyższe obroty, jak będziemy kręcić wyżej ten silnik i żeby to też tutaj się nie niszczyło. Nie wiem też, czy w niektórych zestawach też bywały tutaj sprężyny, znaczy zawory, które trzymają ciśnienie jakby pompy. Lub są też całe pompy, tak jak mamy na przykład, nie wiem, do RBK, pompę Tomeja, jakichś różnych innych firm. W RBK chyba ta pompa seryjnie też była jakimś słabym ogniwem, tak? Strasznie, to po prostu, wiesz, Coś kiedyś gdzieś słuchałem. Kwoty takich pomp, mówię o tamtych silnikach, to jest 5-6 tysięcy złotych. To oczywiście są jakieś tam umowy, które są po 1000-1500, no ale mówimy o jakichś wyczynowych opcjach, które są dostępne na rynku, ale to... Okej. Jaki ty masz pomysł na swoją pompę? Będziesz robił upgrade tej, czy będziesz... Raczej tak, my na razie zamówiliśmy tą część oraz ten element, no i złożymy to wszystko w jedną całość. Ta pompa, cieszę się, bo wygląda dobrze, więc będę mógł wykorzystać kora fabrycznego i sobie użyć ją z powrotem po prostu, więc tak też zrobimy. Coś jeszcze nam zostało? Wiesz co, możemy tylko z ciekawości rozpiąć jedną sprężynkę, porównamy sobie sprężyny, jej wysokość i szerokość do tych upgrade'owych Chelforda, które mamy. Okej. No i chciałbym sobie położyć wałek, porównać sobie wałki, zobaczyć jak on tam sobie tylko leży tak pro forma w głowicy po prostu. Nie będziemy tego składać na gotowo. Głowicę leciutko przemyliliśmy, żeby można... Możemy też zmierzyć, ile miał seryjny wałek i porównać do tego twojego akcesoryjnego. No wałeczki, tylko chciałem pokazać. Z dużym liftem i z dużym czasem otwarcia. Chelforda widzę. Tak, według specyfikacji masz 296, czas otwarcia i lift 12,4. Okej. Tak nie wiem ile to jest więcej od serii, choć powiem Ci, że tak porównywaliśmy je na oko przed chwilą z Tobą, to tak Niewiele się różni. nie powiedziawszy niewiele się różni od tak szybkich. Wiadomo, że tutaj są, chociaż nie patrz. A weź to w miarę. No. To widać trochę Spojrzę różnicę. twoim okiem. O, widzisz? Jeżeli chodzi o czas otwarcia, no to tak ten mówimy... jest grubszy. Tak, Jakby dłużej tu jest otwarty. tu jest. No i taka też jest jego funkcja. Okej. A tutaj jak Ale widać, jakiś wyższy się nie wydaje. no nie, widać, wiesz co, znowu się posłużę przykładem JZ-owym. No. Tam naprawdę widać różnicę, czy masz wałek 254, 264 czy 272, bo one są takie w serii bardziej szpiczaste, a tutaj widzę, że już jakby seryjnie producent zadbał o to, że ten silnik chyba się dosyć długo musi napełniać, co widać po prostu po... No może weźmy to w miarę Wszyscy. zmierzmy. No dobra, okej. Tak sobie tylko prowizorycznie zmierzymy. Wydechowy i sący jest taki sam? Jeżeli chodzi o stopnie, tak. Poczekaj, coś mi się tu blokował ten. Masz? Jest, 43,4. Dobra. Weźmiemy sobie ten, czekaj, to jest też... Poczekaj, tylko my braliśmy... Wydechowy od sących się nie różnią? Sący, ale w serii nie wiem, nie mam pojęcia, więc wolę wziąć ten sam. Żeby zobaczyć. To jest nim. Czekaj, jeszcze raz. Jest 0. 43,2, czyli 0,2 mm różnicy tylko. Wielka różnica tutaj. Bardziej chyba chodzi o ten czas otwarcia, mi się wydaje, u tego producenta, jeżeli chodzi o Chelforda. No zobaczymy, no to jest przedział mocowy, target mocowy do tego na tych wałkach możesz zrobić od 1200 do 1500 koni. Ja aż tyle chyba nie będę, natomiast... Właśnie, to dobry moment, żeby cię zapytać, jaki ty masz plany, ile ty chcesz Ile mocy na osiągnąć? turbina, zaraz Ci pokażę jak wygląda. A, rozumiem, to trochę zdradzi, jakie Tak, masz aspiracje. tak, dokładnie. Czy jeszcze zobaczymy sprężynki i na koniec zostawiamy turbinę? Dokładnie. No to już otwieramy jeden zawór i zobaczymy sobie, porównamy sobie sprężynę. Dobra. Wam to? No to mamy jedno. Zobacz w ogóle jakie one są małe, nie? W sensie, jeżeli chodzi o średnicę, talerzyk. Jest. Ale będziesz widział różnicę. Tu mamy Chelforda, tu mamy serię. O kurde, No to ta jest dużo wyższa. Dużo jest, wyższa, będzie bardziej ściśnięta, Tak, tak? i średnica też jest Średnica zwoi. inna. No, to grubsze są. No i talerzyk, ale wiesz co, nie będę Ci go otwierał, bo jest bardziej zablokowany, ale Ci powiem, talerzyki są tytanowe. Ale chyba średnicą, już nie chcę ich otwierać, ale No przyłóż tak. Nie, no taki no, sam. to jest to samo.
tylko oczywiście materiał jest inny. No i tutaj producent też powiedział, że mogą być do tego użyte seryjne zamki, co też zrobimy. I to działa na seryjnych lifterach i na seryjnym tutaj, tym elemencie, także. Czyli wymieniasz tylko sprężyny i talerzyki. Tak, dokładnie tak. Okej. To... jeszcze w komplecie doszły też prowadnice zaworowe, które są jakby też z jednej firmy, więc tutaj chciałem, żeby to wszystko było jakby wiesz, z jednego źródła, żeby nie było. No i jeszcze jest opcja, zobaczymy, jeżeli Jacek z Respektu nam pomoże dobrać zawory, do tego to prawdopodobnie włożymy zawór o 1 mm większy. To też spowoduje, wiesz, lepsze napełnianie motoru i dużo więcej powera po prostu. Wydechowe tylko, czy wydechowe? Co? Wydechowe, czy wydechowe i sące? Wydechowe i sące. Obie strony. Tak. Okej. To co? Wisienka na torcie jeszcze została. No 2 jeszcze. 2 nawet? I no jedna? Czekaj. Jedna jeszcze chyba tylko, tak? Tak. Dobra, to muszę się przygotować, bo jest dużo. Dobrze. Dobra. Zakończenie odcinka suszarka. Jaką suszarkę zakładasz? Muszę się podeprzeć ściągą, bo nie znam jeszcze tych modeli. HTX 55 7X B1. To są te litewskie. Tak, Turbo Systems. Ale zobacz, jak to jest pięknie wykonane. Wow, to w ogóle Mamy jaki, podwójną ceramikę, firnik CNC. jaki kolor ładny. To taka trochę chyba kopia, jeżeli chodzi o żeliwo, powiem Ci, tak trochę przypomina mi BorgWarnera FR-a, tylko duży R. Ale Twin scroll? Twin scroll, oczywiście. Tak. Fajnie. No to coś takiego generalnie. A i bardzo ważne, chciałem powiedzieć, że teraz jak dzisiaj mi pomogłeś rozbrać silnik, to blok, głowicę składamy w jedną całość, taką bez spłochu, bez niczego i to wszystko jedzie sobie do Darka Łuczaka, który zrobi mi kolektor do tej pięknej turbiny. W sumie no, mogę teraz uczciwie powiedzieć, że rozbieraliśmy. Tak. Tak zawsze mówię w liczbie mnogiej i czasem się widzowie o to czepiają, że ja tutaj przecież nic nie kręcę. Nie no, dzisiaj zostawię rękawiczki i wiesz. Nawet się pobrudziłem, cholera, no. No dobra, to co, tym akcentem kończymy? Pierwszy odcinek z barą, pierwszy z kilku, no bo jeszcze potem będziemy budować. Chwilę potrwa, Tak jest. To jest tak na dobry początek. Oczywiście. Kamilu, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy widzów, Cześć. piątka, trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o takiej barze.